Świnoujście ma osobliwy problem transportowy. Miasto przedzielone jest cieśniną, zapewniającą wejście jednostkom morskim do portu w Szczecinie. W efekcie mieszkańcy, turyści, wszyscy, którzy muszą dostać się lub wydostać z wyspy Uznam po polskiej stronie, pływają promami. Dlaczego dotychczas nie było tu stałego połączenia drogowego? Ile trwa i jak wygląda taka przeprawa promowa? Oraz czy jest nadzieja na lepszą przyszłość? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Świnoujście jest najdalej wysuniętym na północny zachód miastem w Polsce. To miasto średniej wielkości, które ma ponad 40 000 mieszkańców. Jego obszar zajmuje 44 wyspy, jednak 80% mieszkańców Świnoujścia osiedlonych jest na wyspie Uznam. Terytorium tej wyspy w zdecydowanej większości przynależy do Niemiec, a po polskiej stronie jest jej niewielka część. Druga istotna część miasta znajduje się na wyspie Wolin i pełni funkcje przemysłowe związane z gospodarką morską. Jest tu port, powstał też gazowy terminal LNG oraz węzła komunikacyjnego, dokąd docierają autokary rejsowe czy pociągi z różnych stron Polski. Z terminala promów międzynarodowych można też stąd odpłynąć do Szwecji. Co jest więc nie tak z wyspą Uznam, że krajowy transport kończy swoje połączenia na położonej na wschód od niej wyspie Wolin? Otóż Uznam nie ma stałego połączenia lądowego z pozostałym terytorium Polski. Istotną barierą komunikacyjną jest tu cieśnina Świna. Świna zapewnia wejście jednostkom morskim do portu w Szczecinie. Cieśnina ta nie jest zbyt długa, bo ma 16 km długości, ale co najważniejsze, jej szerokość na całej długości jest mocno zmienna. Wynosi od 100 do 1000 metrów. W tym miejscu wydawałoby się, że najlepiej przeprawę promową byłoby umieścić w najwęższym jej miejscu. Z drugiej strony stojące promy i ich terminale nie powinny utrudniać ruchu jednostek morskich, więc trzeba zachować odpowiednią szerokość kanału żeglownego. W przebiegu Świny są też inne wyspy, które ograniczają liczbę punktów mogących zapewnić bezpośrednią przeprawę z Wolina na Uznam. Ostatecznie udało się wyznaczyć 2 przeprawy promowe. Z Karsiborami do czynienia będą mieli kierowcy pojazdów chętni na przejazd do Świnoujścia. Na ich pokład doprowadzą nas drogowskazy, a przeprawa zlokalizowana jest ponad 7 km od centrum miasta. To podstawowy prom samochodowy, zapewniający transport na drugą stronę cieśniny. Na pokład zabierze nawet 70 samochodów, chociaż często pojazdów na pokładzie jest mniej, przez zajmujące znacznie większą powierzchnię ciężarówki czy autokary. Równocześnie osób na pokładzie może przebywać nawet 300. Jednak w kwestii transportu zbiorowego promy te nie mają większego znaczenia, bo do oddalonej od zabudowy miasta przeprawy pieszo się raczej nie przychodzi. Druga przeprawa promowa znajduje się w zasadzie w centrum miasta. Promy Bielik zabierają na pokład mniej samochodów, bo 33 sztuki, ale korzysta z nich wielu pieszych i rowerzystów. Z tego powodu mają duże znaczenie dla komunikacji miejskiej w Świnoujściu. Łącznie na pokładzie może tu przebywać nawet 520 osób. Ze względu na świetną lokalizację i małą możliwą liczbę samochodów do zabrania na pokład, mogą na nie wjechać tylko mieszkańcy Świnoujścia. Ich pojazdy rozpoznaje się po wyróżniku tablicy rejestracyjnej lub na podstawie wystawionego identyfikatora. Pozostali kierowcy odsyłani są przez pracowników obsługi na przeprawę Karsiborami. Podstawowym pytaniem nasuwającym się przy temacie przepraw promowych to czas, jaki zajmie nam pokonanie Świny. Przy dobrych warunkach wjazd i zjazd pojazdów z promu trwa po 5 minut, a przepłynięcie cieśniny około 10 minut.
W optymistycznym wariancie, w środku dnia i bez kolejki na przeprawę, przedostanie się na drugi brzeg może nam więc zająć do 20 minut. Wraz ze wzrostem kolejki do promu czas ten wydłuża się jednak wielokrotnie. W sieci nie trudno znaleźć artykuły, które w szczycie sezonu wskazywały nawet czas oczekiwania 2 czy 3 godzin, a do pokonania jest zaledwie 600 metrów drogi wodnej. To oczywiście dotyczy pojazdów samochodowych, bo piesi czy rowerzyści praktycznie dostają się na pierwszy prom, który podpłynie. Eksploatacja promów wiąże się z dużą podatnością na warunki atmosferyczne. Niekorzystne warunki żeglugi, takie jak wiatry sztormowe, zalodzenie czy mgła, mogą czas przeprawy wydłużyć lub wręcz spowodować zawieszenie żeglugi na pewien okres. Czas przeprawy może też wzrosnąć w momencie, gdy promy ustępują pierwszeństwa jednostkom morskim przepływającym przez cieśninę. Na pocieszenie zostaje fakt, że w przypadku ogromnych kolejek w ruchu mogą być jednocześnie nawet po 4 jednostki na każdej z przepraw, a terminale na obu brzegach mają po 2 stanowiska obsługi. W czasie rozładunku jednej jednostki na drugą mogą wtedy wjeżdżać oczekujące pojazdy. Promy kursują wtedy w trybie non-stop, aż do momentu rozładowania kolejek. 4. jednostka zazwyczaj pozostaje jednak w rezerwie, o ile nie są prowadzone przy niej prace remontowe. W trybie kursowania rozkładowego ciekawym aspektem działania przepraw jest utrzymywanie 2 miejsc na pokładzie aż do ostatniej minuty przed rozkładowym czasem odpłynięcia. Pracownicy obsługi nie trzymają tych wolnych miejsc bez powodu. W każdej chwili na horyzoncie może pojawić się pojazd ratowniczy na sygnale, wymagający jak najszybszej przeprawy przez cieśninę. Naturalnie, jeśli pojazd taki się nie pojawi, miejsca są zapełniane następnymi oczekującymi w kolejce z samochodami. Kierując się w stronę przeprawy, wcale nie musimy jechać w ciemno z nadzieją, że kolejki na prom nie będzie. W sieci dostępny jest podgląd na bieżącą sytuację z kamer monitoringu. Aktualna informacja o stanie kursowania promów dostępna jest też na stronie któryprom.pl. O poradę w sprawie wyboru najszybszej przeprawy mieszkańcy Świnoujścia mogą też zapytać bota na Messengerze. Promy dla swoich podróżnych są bezpłatne, jednak z roku na rok utrzymanie tych połączeń jest coraz droższe. Związane jest to z ogólną tendencją wzrostu ruchu samochodowego w Polsce oraz rosnącą atrakcyjnością turystyczną Świnoujścia. W 2008 roku roczny koszt utrzymania wynosił 22 miliony złotych. Obecnie jest to 31 milionów złotych i o milion więcej wyniesie państwowa subwencja wpłacona do budżetu Świnoujścia w 2017 roku. Sumarycznie jednak w tym roku na utrzymanie przepraw zaplanowano wydatek rzędu 49 milionów złotych, bo uwzględnia on remont siłowni promu Karsibur. Promy te są już dość stare, mają po 40 lat i wymagają kosztownych remontów. Bieliki w porównaniu z nimi są w lepszym stanie, są też o 20 lat młodsze. W Świnoujściu działa też miejska komunikacja autobusowa, a przeprawy promowe naturalnie dzielą jej sieć na 2 części. Po 4 linie autobusowe rozpoczynają swoje trasy z obu stron przeprawy promów Bielik, przy kapitanacie portu lub dworcu PKP. Ciekawe muszą być podróże mieszkańców, gdy z obu stron korzystają z autobusu i przepływają Świnę promem. Taka podróż na pewno nie będzie szybka, będzie też wymagać skasowania 2 biletów jednorazowych. Działanie świnoujskiej komunikacji autobusowej wiąże się jednak z 9-krotnie mniejszym kosztem względem przepraw promowych. O ile o promach od wielu lat mówiło się jak o rozwiązaniu tymczasowym z planem budowy stałej przeprawy lądowej, tak dotychczas brakowało wystarczającej liczby argumentów do realizacji tego planu. Ostatnie lata w Polsce to jednak gwałtowny przyrost ruchu samochodowego, a działanie promów sprawiało coraz więcej problemów.
Dla mieszkańców i turystów sytuacja stała się coraz mniej znośna, co wymuszało uruchamiania wielu promów jednocześnie. Koszt ich eksploatacji wzrósł do tego stopnia, że zastąpienie części samochodowej promów stałą przeprawą drogową nabrało sensu. Rozważono różne warianty. Most wysokowodny z prześwitem pionowym o wartości minimum 67 metrów, czy niskowodny z prześwitem 9-metrowym oraz częścią ruchomą nad kanałem żeglownym, bądź budowę tunelu. Most niskowodny odrzucono ze względu na pozostającą wtedy konieczność zamykania przeprawy, średnio na ponad 5 godzin w ciągu doby, czy możliwość łatwego zablokowania dostępu do portu w Szczecinie przez działania dywersyjne lub awarie. Taki czas zamknięć byłby nieakceptowalny. Rozwiązanie nie zastąpiłoby w zasadzie promu. Most wysokowodny z kolei wiązałby się z największym kosztem budowy, wynoszącym nawet około 1,5 miliarda złotych, koniecznością budowy długich najazdów i nadal ograniczałby dostęp do portu i stoczni w Szczecinie poprzez przyjęty parametr prześwitu mostu. Ostatecznie wybrano rozwiązanie z tunelem, jako opcję z najmniejszymi ograniczeniami w ruchu samochodowym oraz żegludze. Projekt jego budowy jest już mocno zaawansowany. Właśnie trwa wybieranie wykonawcy tej inwestycji. Trasa zlokalizowana będzie na południowym obrzeżu zabudowy miasta, więc zdecydowanie poprawi spójność i dostępność obu części miasta. Tunel będzie miał 12 metrów średnicy, 1,4 km długości oraz po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Trasa taka powinna zapewnić ponad 3-krotnie większą przepustowość od dotychczasowych przepraw promowych. Koszt budowy tunelu okazał się też nie aż tak wielki. Oferty w przetargu opiewały na ponad 600 czy 700 milionów złotych, czyli można by to przeliczyć na jakieś 15 lat eksploatacji promów. Roczny koszt utrzymania tunelu również ma być kilkukrotnie mniejszy od działania promów, bo rzędu 6 milionów złotych. O ile budowa pójdzie zgodnie z planem, to tunel zostanie otwarty na początku 2022 roku. Czy budowa tunelu oznacza koniec działania obu przepraw promowych? O ile w przypadku promów Karsibur tak się rzeczywiście stanie, tak w przypadku miejskiej przeprawy rozważana jest opcja pozostawienia bielików, bądź też zastąpienia ich tramwajami wodnymi dla pieszych i rowerzystów. Z tunelu jednak korzystać będą autobusy komunikacji miejskiej, co pozwoli skrócić czas podróży na drugi brzeg Świny do kilku minut. Znaczenie przeprawy drogą wodną dla codziennej obsługi mieszkańców będzie więc już znacznie mniejsze. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!